można powiedzieć, no, warunki naszego funkcjonowania wraz z Solidarnością ulegają zmianie. Wtedy no, to jest wielkie wydarzenie. Wałęsa przyjeżdża razem z Geremkiem, przyjeżdża do Paryża, to jeszcze przed zmianami, 10, pamiętam dokładnie, grudnia 1988 roku, bo to jest Dzień Praw Człowieka, więc pamiętam doskonale i moje urodziny, więc pamiętam doskonale, jakiego to było dnia. Mam długie rozmowy, ale mniejsza o to. Kończy się pewien rozdział i, że tak powiem, nasze zadanie, znaczy negocjacje Okrągłego Stołu, no i powstaje nowy rząd i mówiąc prawdę, ja nie mogę wrócić do Polski. Znaczy psychologicznie. To znaczy ja wyjechałem i tak powiem, to było zdanie, które ja w latach emigracji od początku sobie powtarzałem, zdanie, które skądinąd jest znane z historii, filozofii, nie wchodzi się 2 razy do tej samej rzeki. Ja wiedziałem doskonale, że tak powiem, że nawet stosunek moich przyjaciół będzie w stosunku do mnie ambiwalentny, co zresztą się sprawdziło później. Ja w Polsce miałem nieraz do czynienia z tym. To znaczy, że mimo to, że myśmy odegrali naprawdę istotną rolę w funkcjonowaniu tego całej opozycji, oczywiście, że tak powiem, wykonawczą, nigdy nie aspirowaliśmy do jakiejkolwiek, jak powiedziałem, nawet miałem w tej sprawie konflikt z kulturą paryską otwarty. Nigdy nie aspirowaliśmy do jakiejkolwiek roli przywódczej. Kiedyś bardzo ostry artykuł Herling-Grudziński przeciwko mnie napisał, właśnie dlatego, że ja powiedziałem, że opozycja dzisiaj, zmieniły się warunki, opozycja dzisiaj nie może odgrywać takiej roli. A oni się łudzili trochę, no to jest kwestia wieku, oni PRL-u nie znali, mieli pesymistyczną wizję, uważali, że to znów będzie Związek Sowiecki wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. Oni w to wierzyli. Ja nie, ale w każdym razie żadna emigracja, na pewno nie nasza emigracja. No w każdym razie ja wiedziałem, że jako turysta ja pojechać nie mogę do Polski, ani też nie mogę pojechać po prostu jako reemigrant, który po prostu sobie przyjedzie, poprosi znów o polski paszport i będzie pracował naukowo.